Siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach. Dzisiaj ze stoliczka troszeczkę sobie rozpoczniemy tutaj serwisowego, bo trafiły do mnie dwa identyczne przetworniki firmy Vermilion. Polskie przetworniki, którymi jestem, jak wiecie, ostatnio bardzo, bardzo urzeczony i które po prostu sprawiły mi wiele radości w zeszłym roku tym, że się pojawiły i tym, że mogłem sobie na nich pograć. Jest bardzo dużo testów tych przetworników na kanale, na które zapraszam. Jak wiecie, poza tym, że fajnie grają, to jeszcze dodatkowo te przetworniki, szanowni Państwo, bardzo fajnie wyglądają, bo można sobie zamówić naprawdę konkretnie customowe pick-upy, zarówno z własnymi wzorami, jak i na puszkach, jakimiś takimi grawurowanymi, jak i wersje kolorystyczne. Mnie zawsze wersje kolorystyczne przetworników bardzo, bardzo jarały i bardzo mi się to podobało. Ja wiem, że to nie jest dla każdego, więc oczywiście w Vermilionie można kupić normalne, kremowe, białe, czarne, zeberki itd., itd. Natomiast jak tylko i wyłącznie się te przetworniki pojawiły, no to mówię, kurczę, muszę je mieć. No i tak się stało, że już chyba nie wiem w ilu gitarach te przetworniki posiadam. Ostatnio co prawda wyjąłem jedne ze Stratocastera, bo Stratocastera sprzedałem, stwierdziłem, że łatwiej będzie mi osobno sprzedać zestaw przetworników niż takiego podrasowanego Strata, więc wbijcie na mój OLX, jak szukacie czegoś gitarowego, to może tam to znajdziecie. Natomiast może jeszcze te może jeszcze te single się w ogóle nie sprzedadzą i gdzieś tam kiedyś trafi się jakiś mi się Stratocaster, do którego będą pasowały. No ale na razie żadnego nie mam Strata, do którego mogę to wsadzić, więc no jak wiecie, humbuckerowo tutaj jest. A dzisiaj filmik bardzo, bardzo specjalistyczny, bo dzisiaj filmik o pick-upach Werewolf z serii Nosferatu i jest to dokładnie taki sam przetwornik. No i tutaj jest ciekawostka, znaczy on jest dokładnie taki sam poza kolorem, ale dlaczego jest dokładnie inny, jeżeli chodzi o kolor, za chwileczkę się tego dowiecie. No i tutaj jest taka ciekawostka. Ciekawostka jest taka, że przetworniki vermilionowe są to tak zwane przetworniki scatterwound. No wiadomo, że nie są nawijane ręcznie i nikt tam nie kręci korbą, że jest jakaś tam maszyna, ale ta technologia scatterwound polega na tym, że Irek, który je robi, no stara się robić te przetworniki tak, żeby ten element pracy ręcznej, czyli gdzieś tam ta kontrola tego drutu, który nawija, było, nazwijmy to, ja nie lubię tego słowa w określeniu rzeczy gitarowych, ale ono tutaj jest bardzo przydatne, żeby to było jak najbardziej organiczne. Co na przykład uwypukla się bardzo, bardzo konkretnie w tym, jak te przetworniki potrafią się rozdzielać, no i też w tej magii, jak one po prostu potrafią zagrać, bo nie będę ukrywał, że przetworniki Vermiliona grają bardzo, bardzo fajnie. Zniżka jest, jakbyście chcieli ich sobie sprawdzić. Wszystkie zniżki są oczywiście w opisie. Natomiast o co tutaj chodzi? No chodzi o to, że Irek mi powiedział, że bardzo się starał, żeby te przetworniki naprawdę wyszły mu tak ideolo identycznie, czyli żeby ta granica błędu nie była na przykład, nie wiem, 5% gdzieś tam w tym nawinięciu tego drucika, tylko żeby to było tak no, minimalnie zmniejszone po prostu jak tylko się wyłącznie da do tego momentu, wiecie, że te przetworniki są identyczne. No i zaraz sobie je zmierzymy i sprawdzimy, a jeszcze jest jedna ciekawostka. Mianowicie ciekawostka jest następująca, że trafiła do mnie gitara, której nie będzie dzisiaj w teście, bo jest jeszcze nie zsetapowana i jeszcze po prostu no nie mogę jej Wam pokazać. Trafiła do mnie w każdym razie gitara, w której też jest taki oto właśnie przetwornik, który jak widzicie w wersji czerwono-czarnej, więc tak naprawdę możemy sobie zmierzyć, gdzie jest ta granica błędu, kiedy Irek, czyli szef firmy Vermilion i główny konstruktor i ogólnie spiritus movens, kiedy się bardzo, bardzo starał, żeby wyszły mu identycznie. Zobaczymy jak to wyszło i po prostu zobaczymy sobie, jaka jest granica błędu w przypadku takiego przetwornika, który no nie jest, że tak powiem, nawinięty specjalnie po to, żeby były dokładnie identyko. Oczywiście mówię, no to jest, tak jak rozmawiałem z Irkiem, to są bardzo, bardzo malutkie różnice.
o których tutaj rozmawiamy i mam nadzieję, że to będzie zgodne z prawdą, że te różnice są małe i po prostu tu chodzi o to, że jest to przetwornik, który no rzeczywiście ma charakter trochę takiego, no tej magii ma trochę gdzieś przez to, że jest po prostu tak, a nie inaczej nawijany i że to tak, a nie inaczej wygląda. Więc zmierzmy sobie je najpierw i zobaczmy, co one się nam pokazują. Więc przetwornik, który jest w tym, docelowo będzie w tymże Epifonie, ma 14,19 tutaj na tym moim meterku. Niebieski wyszedł 14,53. Słuchajcie, w przypadku wszystkich Duncanów i wszystkiego te różnice też generalnie będą, więc to nie jest tak, że im się to udaje robić też tak idealnie, no ale sprawdźmy sobie zielonego. No to chyba się Irkowi udało, bo zielony ma 14,54, więc generalnie no wyszło mu blisko. A pierwsza gitara, która otrzyma, dwie gitary bardzo podobne do siebie. Pierwsza gitara, która otrzyma Vermiliona, to gitara od Wojtasa, mój Iceman, Wojtasowy Iceman, przepiękny, o którego zawsze się pytacie, jak tylko się gdzieś tam pokazuje na kanale. Tutaj się takie dziurki porobili, o, takie dziurki się tu porobili pod lakierem, to nawet nie zauważyłem tego. No ciekawe. Po czasie się takie tutaj dziurki porobili. No ale gitara cały czas gra fajnie, więc luzik, nie? Zresztą obejrzę sobie ją też przy okazji tego setupu. Tutaj jest pick-up, który Wojtas zrobił sam i który gra bardzo dobrze, ale stwierdziłem, no, że w dwa te właśnie Icemany gdzieś tam sobie te Werewolfy wstawię i będzie fajnie pasowało. Teraz się śmieję, że trochę zaspoileruję, ale teraz się śmieję, że może by wstawić tego zielonego tutaj, a tego niebieskiego tam. Nie, no oczywiście, słuchajcie, pod kolor będzie, więc tutaj będzie tenże oto taki niebieski, myślę, że będzie pasował. A w ogóle to wam coś pokażę, bo tu jest w ogóle jeszcze inna akcja. Tu są pick-upy za chyba 60 zł plus wysyłka, albo tam 70 zł z wysyłką wyszło komplet Chińczyki z AliExpress, które postanowiłem zaimplementować do takiego Jacksona. I jeszcze mam kilka takich różnych od nich opcji też kolorowych pick-upów, bo będę sprzedawał trochę gitar, na przykład tutaj będę wyjmował Duncana i Dimarcio i będę sprzedawał instrument, więc postanowiłem trochę takich tańszych pick-upów wsadzić, więc ciekawe też jak to tak naprawdę gada. Powiem wam, że już mieliśmy kiedyś takie czerwone, które nas zaskoczyły, ale no to tak kolorystycznie chciałem pojechać. Dobra, to jest gitara numer 1 na wilkołaczka. A druga gitarka to również Iceman, Litzman tak zwany, w którym już był licowy EMG, teraz jest nawet nie pamiętam jaki Duncan, i to jest gitarka Fryty, czyli taka łódzki instrument. Ta gitara różni się od tamtej tym, no poza tym, że jest totalnie inna z innych drewien i w inny sposób wykonana, że jest o 1 cal dłuższa również, więc tutaj jest tak o 1 cal dłużej, ale obie gitary będą dokładnie identycznie nastrojone. W obu gitarach postanowiłem założyć struny Dean Markleya, ale one były do 7, je tam porozczłonkowywałem i generalnie wyszedł mi taki secik 11, 13, 18, 30, 42 i 56. Jak powiedziałem, będzie to strój drop C. Zobaczymy jak się sprawdzi. Robię to tak trochę eksperymentalnie też w tym momencie. Zobaczymy jak to zagada. Frytę sobie przy okazji zakonserwuję pod stronnicę, bo słucha jak wiór. W ogóle to muszę już tak po świętach chyba znowu przejechać wszystkie gitary olejkiem, bo dawno tego nie robiłem, a pamiętajcie o tym, żeby to robić. Co prawda ja utrzymuję tą wilgotność tutaj całkiem niezłą, ale no i tak myślę, że tak raz na pół roku, raz na rok to minimum warto. Ale wiecie jak to jest, szewc bez butów wchodzi. Co tutaj był za Duncan? Dowiecie się z Elixa. Tam trochę pick-upów na Elixie też zaraz będzie wystawionych, więc jak coś
jak szukacie pick-upów Duncana na przykład właśnie, albo Dimarcio, no to ja wszystkie Duncany i wszystkie Dimarcio zamieniam na Vermiliony. Ale jeżeli nie chcecie uwierzyć w Vermiliona i w moje słowo i wielka umiejętności, to możecie sobie kupić Duncana. Nie no, Duncany nie są złe, ale ja jestem zajarany w tym momencie właśnie naszymi polskimi Vermilionkami. Zresztą nie tylko ja. Tak jakby w miejscach, gdzie niektóre z tych inlayów takich tutaj są, trochę mi się pozapadała się tak jakby farba. Nie wiem, czy to było wcześniej, czy to się zrobiło teraz, nie mam pojęcia. No tak pod palcem powiem wam szczerze, że no tutaj trochę czuć, tutaj troszkę czuć i tutaj też troszeczkę czuć. Nie wiem, czy to było, czy tego nie było. Też jak się patrzy pod światło, to takie są troszeczkę nierówności gdzieś tam na lakierze, ale one tak jakby nie przeszkadzały. Chyba progi tutaj nie wychodzą, nic tutaj się chyba takiego złego nie dzieje. No zobaczymy, jak założymy struny, w ogóle jak ta gitara gra. Ją bardzo lubię tak naprawdę, bo ona zawsze miała coś w sobie wyjątkowego, ale już wiem też, że niestety jest bullshit w postaci mostka telecasterowatego, z którego trzeba będzie wyjąć pick-up, wyjmując cały mostek, i to już mnie boli. Ale ja wiecie, że dopiero teraz to zauważyłem w tej gitarze, bo nigdy nie grzebałem w elektronice i w ogóle się nad tym nie zastanawiałem. Mam tą gitarę już kilka dobrych lat. To jest chyba najmniejsza komora na elektronikę, jaką kiedykolwiek w życiu widziałem. Dobre sobie. Dobre sobie, panie Wojtas. No wspaniały system z wyjmowaniem. No chyba Wojtas po prostu przerobił jakiś przetwornik. Tutaj tak generycznie to B wygląda, ale przy okazji po raz pierwszy sobie tutaj zajrzałem do środka do tego mojego swirlika. A tutaj się wciąga się olej, ale jakoś tak specjalnie nie łyka, więc może nie było aż tak sucho, może takie po prostu drewno, które tak wygląda. Więc wymieniamy najpierw w tym. Przy okazji sobie wymienię z 250, którą Wojta stawił na 500 potencjometr, ale może dlatego tak fajnie gadała, bo była na 250. Czasami rozwiązania odstające od normy potrafią być dobre. No powiem wam, że tak, ta mała komora może fajnie to wygląda, ale lutowanie tutaj no to bullshit totalny, a do tego jeszcze moje profesjonalne, nowoczesne obcinaczki do kabelków trochę mi podniszczyły jeden z kabli, no ale no cóż, zrobimy, no tak jak trzeba, znaczy zrobię w sensie, a wy oglądacie, więc tak myślę o was jak o mnie trochę. Godzinę później, nie wiem co kierowało Wojtasem robiąc tak małą dziurkę. Może wygląda to ładnie i może jest fajnie i spoko, ale do roboty, do wsadzenia grubych, porządnych kabli, które w ogóle tutaj wymieniłem też od gniazda,
No 4 razy musiałem to wkładać, wyjmować, wkładać, wyjmować, a w ogóle za pierwszym razem okazało się, że wybrałem za krótki potek, ale to już akurat moja wina. No wszystko mi się tutaj zwierało z tym ekranem. Gdzieś tam na wszystkim są izolacje. Niby działa, ale powiem wam szczerze, że ja najchętniej to bym tu wziął i zrobił normalne cavity wielkie w tej gitarze i sobie tę elektronikę jeszcze raz zrobił. No, chociażby takie, no, żeby tam było gdzie te kable włożyć. No, upychanie. No ale trudno. No na szczęście tutaj chociaż jest, wydaje się, że większe to cavity, więc może tutaj się uda szybciej. Może nie zajmie mi to godzinę, chociaż już się obawiam tych wkrętów, które są w deskę. Najprawdopodobniej trzeba będzie użyć tych samych. Mam nadzieję, że będzie bez rozwiercania. Na szczęście jest tak, że Vermilion używa amerykańskich śrubek, w sensie wielkości, więc może wyjdzie. Tutaj nie ma push-pulla, ale push-pulla sobie założę. Tam założyłem A500 i tutaj też założę A500. Podstrzelnica nawet trochę może i nabrała jakiegoś kolorku. Progów na razie nie polerowałem. Trudno. Tutaj to grubo jest, się okazuje, bo tutaj jest, szanowni państwo, TB11, czyli to jest custom, ale przez panią Juarez. Ostatnio taki pick-up Duncanowski SH4 to sprzedałem za 600 zł. To nie są tanie rzeczy. No, wiedziałem, że to nie będzie takie proste, kurczę, jakby mogło być. Słuchajcie, no Fryta generalnie założył gąbeczkę i wkręcił se śrubki. Mi się to nie podobało kiedyś. Wkręcił se śrubki, tu mu w ogóle coś tam jeszcze pękło. Wkręcił se śrubki w drewno, właściwie to nawet nie... No tak, śrubki wkręcił w drewno, a nie wkręty. No fajnie, bo przynajmniej nie porozwiercał mi pick-upa. Natomiast tutaj nie ma żadnej regulacji w ogóle wysokości tego. To w ogóle się nie rusza, bo nie ma żadnego oporu. Śrubka jest zrobiona w tenże sposób. Na razie to myślę o tym, czy tu sobie nie wstawić, kurczę, ramki. Muszę jeszcze pomyśleć, pokombinować. No dobra, udało się bezramkowo. Na tych jego krótszych śrubkach mam nadzieję, że będzie się dało to wyregulować tak jak będę chciał. Więc no co, teraz lutuję tutaj. Tam jest już polutowane. Walczymy, słuchajcie. Dzięki, że oglądacie. Przypominam tylko wszystkim grzecznie, serdecznie, że wiecie, pod odcinkiem to można zostawić łapkę w górę, a kanał można zasubskrybować. A jak oglądacie bez subskrypcji, to macie szansę być tymi, którzy dobiją chociażby do 30 000 w styczniu, albo może do 100 000 w kwietniu na 10-lecie kanału. No można wejść tutaj do serwisu Gitarowa Mgła, że są zniżki w opisie odcinka, bardzo dużo zniżek, niektóre nawet mogą dać ze 300 € w dół, bo na drogie towary też są. No i generalnie, że wiecie, no dziękuję wam za to, że jesteście i że jest konkurs i że jest zabawa dla patronów i że można wspierać kanał i że co tam jeszcze. No, że konkurs jest oczywiście, pokaż swój sprzęt, ja wam cały czas pokazuję swój sprzęt, więc wy możecie pokazać też swój i nie zrozumcie tego opatrznie, chodzi oczywiście o sprzęt gitarowy. U mnie, jak widzicie, bajzel na kółkach, totalny bajzelek na kółeczkach. Natomiast słuchajcie, no walczę z tymi gitarami, nie wiem co tam jeszcze, lista patronów na końcu i tak dalej, propsiorki. Jak jest miejsce, to nawet w 10 minut można to przelutować. Tam się naprawdę męczyłem godzinę przez tę małą dziurkę, a tutaj rachu ciachu i postrachu i wszystko, kurczę, elegancko zrobione, więc niestety tam musiałem skrócić kabel, co mi się nie podoba, bo się nie mieścił, nawet ten, który już skróciłem. Tutaj nie musiałem skracać kabla. Ja wiem, że szkoła pana Zbyszka Wróblewskiego, nieżyjącego już z firmy Merin, mówi, żeby jak najkrótsze te kable były, ale ja wolę sobie zostawić zapas. Kto to wie, gdzie to jeszcze kiedyś będzie
Obie gitarki gotowe, obie gitarki złożone do kupy. W obu gitarkach, żeby jeszcze test był bardziej wiarygodny, założyłem bardzo podobną do siebie gałeczkę. Znalazłem takie dwie fajne gałeczki. W obu gitarach jest ten sam potencjometr, są te same struny, znaczy taki sam. I taki sam przetwornik. W obu można sobie rozłączyć cewki. Obie nastrojone są w Drop C bądź też w standard D. To będziecie widzieć, czy naciskam jednym palcem, czy naciskam dwoma palcami. To jest Wojtas Iceman. Zrobiony kiedyś tam. Nie pamiętam już kiedy. Bardzo lubię tą gitarę. Jakieś tam sapele, coś tam. Nie pamiętam w tym momencie. Zapraszam oczywiście na odcinek o tym instrumencie. A to jest fryta Litzmann. Również Iceman oczywiście, no ale Litzmann o przedłużonej skali. Również sapele, czy tam jak sapelka, ale no tutaj już konstrukcja neck-through-body, tam konstrukcja, z tego co pamiętam, no to jednak wklejana dla wszystkich tych, którzy twierdzą, że to ma dla nich jakiekolwiek znaczenie. Tutaj nawet ta gałeczka ładniejsza, bardziej pasuje tutaj moim zdaniem. Tutaj pick-up zielony, tam niebieski. W tej samej odległości od strun są poustawiane, tak samo wszystko jest ustawione. Obie są nastrojone na identycznych strunach w ten sam sposób. Jedziemy z testem. Sam na razie zagrałem tylko i wyłącznie serwisowo na katanie, więc sam jestem ciekaw, co tutaj wyjdzie. Jedziemy z tematem. Pierwsze wrażenia są moje następujące, że spodziewałem się troszeczkę większych różnic, jednak słyszalne różnice są i są to różnice, które w tych gitarach znam, czyli ta frytowa gitara gra bardziej takim suchym dźwiękiem, a ten wojtasowy instrument znowu jest bardziej w kierunku tego, co ja lubię, takiego bardzo gibsonowskiego, okrągłego brzmienia. Te niuanse nie wiem, jak słychać na nagraniu, bo to zawsze jest gdzieś ograniczone tym, że tutaj was nie ma i tego nie słuchacie, i też, że na tym nie gracie. To trzeba zawsze mówić przy testach, których się słucha na YouTubie, że wy nie gracie, tylko samo słuchanie. Wrażenie z grania, no jest gdzieś ta różnica, ale zacząłem rozumieć osoby, które uważają, że jeżeli sobie wstawią w dwie różne gitary ten sam pick-up, na przykład jest to gitara backupowa na koncertach, no to, że mają to, że nic im tam się gdzieś w pewnym sensie nie zmienia, jeżeli są to gitary podobnej klasy. Tutaj można założyć, że są to gitary podobnej klasy z podobnych gatunków drewna, jeżeli drewno ma znaczenie. Jak wiecie, ja się nie opowiadam po żadną ze stron. Uważam, że jakieś tam ma, jakiegoś tam nie ma, nieważne. Nie o tym jest ten film, nie o tym jest też również ten film, żeby udowodnić, że tylko i wyłącznie pick-up gra. W ogóle nie wchodzę w te dysputy, bo jak mówię, różnice są wyczuwalne.
Posłuchajcie jeszcze troszeczkę więcej próbek. No i tutaj się pojawia pytanie, skąd te wszystkie teorie, że albo gra drewno i że drewno jest bardzo, bardzo ważne, skoro usłyszeliście, że różnice są minimalne i tak jak powiedziałem wcześniej, są bardziej wyczuwalne podczas samego grania, kiedy obcujemy z tym instrumentem, niż podczas tego, kiedy już odsłuchujemy sobie nasze nagranie. I skąd te ostatnio bardzo modne również teorie o odrzuceniu tego, że drewno to w ogóle nie ma żadnego wpływu i tylko i wyłącznie gra pick-up. Jak mówię, nie radykalizujmy się w żadną ze stron, ani do przodu, ani do tyłu, ani na boki. Stańmy po środku i spróbujmy odnaleźć odpowiedź i jakiegoś rodzaju tutaj konsensus, bo moim zdaniem ta odpowiedź jest. Rzeczywiście w nagraniu, które tutaj słyszycie, które ja już też słyszałem, bo w tym momencie jestem po jakiejś tam wstępnej obróbce tego materiału również, te różnice są bardzo, bardzo zatarte, ale tak naprawdę jak sobie weźmiemy 3 różne gitary, to też gdzieś te różnice są bardziej lub mniej zatarte. No ale nie da się ukryć, że każdy z was, każda z was, biorąc gitarę do ręki, potrafi ocenić, która jest dla każdego z was, każdej z was lepsza, gorsza, gdzieś tam te różnice wyczuła. Więc obcując instrumentem, no ten element samego słuchania
Dlatego ślepy test na przykład jest tylko i wyłącznie jakimś pomocniczym rodzajem oceniania instrumentu, aczkolwiek bardzo, bardzo ciekawym, jak się w wielu przypadkach okazuje, ale no generalnie tak jak mówię, no ta różnica zawsze gdzieś tam jest i nawet w ślepych testach też potrafimy wybrać, chociaż czasami błędnie i te zmysły potrafią nas oszukać, gdzie jest coś fajniejszego, gdzie jest coś lepszego i gdzie są te różnice. W momencie nagrywania i słuchania, a już tym bardziej w takich nagraniach, no bo wiecie, te wszystkie nagrania, które tutaj są zrobione, czyli to nagranie w miksie, te wszystkie VST, to jest wszystko nieobrobione. To jest gdzieś tam wyrównane jakimś leciuteńkim kompresorem, żeby nie przysterowywało, ale takim naprawdę bardzo, bardzo leciutkim, ale są to nagrania takie bardzo, bardzo czyściutkie. Więc no, mają za zadanie pokazać, czy są różnice. W momencie, kiedy będziecie nagrywać kawałek, kiedy będziecie nagrywać wiecie, w studio, swoje demko, w domu i tak dalej, w ostatecznym rozrachunku tych różnic można już nie wyczuć. Na pewno wy będziecie wiedzieć, na czym nagrywaliście, więc może je wyczujecie, ale już słuchacz nie musi to być dla niego ważne. Co w takim przypadku jest ważne i co w takim przypadku ma znaczenie, to znowu przejdziemy do tego obcowania z instrumentem. I wielu muzyków powie, że miało 5 gitar w studiu i wybrało jakąś tą jedną właśnie dlatego, że ona im lepiej brzmiała. Wcale nie jest tutaj powiedziane, że na innych gitarach, które były, nagranie wyszłoby gorzej, ze względów takich fizycznych i sonicznych, ale być może wyszłoby gorzej, bo komuś się lepiej na czymś tam w pewnym momencie grało. I tutaj jest ta subtelna różnica pomiędzy samym słuchaniem, a również graniem gdzieś tam na instrumencie, na co bym bardzo chciał zwrócić w tym momencie uwagę. Posłuchajcie jeszcze jednej próbki, a ja wam później jeszcze powiem, skąd w ogóle ta cała dywagacja gdzieś tam powstała i na jakiej podstawie ludzie oceniają to i skąd się to wzięło, że teraz jest, wiecie, ta dysputa Glenn Flicker, albo w Polsce moi przyjaciele z CTG TV bardzo gdzieś tam stoją po tej stronie, upierają się po tej stronie, że to pick-up. Chociaż też pewnie nie tak do końca, ale no takie sprawiają przynajmniej wrażenie. Generalnie chodzi o to, że po pierwsze to tak, no mitologia gitarowa, czyli gitary elektryczne, które wywodzą się z gitar akustycznych i w przypadku gitar akustycznych rzeczywiście drewno ma kolosalne znaczenie, budowa samego instrumentu ma kolosalne znaczenie, to jest numer 1, czyli patrzymy sobie historycznie. Same gitary elektryczne powstały, no załóżmy, że ten taki największy rozkwit to są koniec lat 40., początek lat 50. ubiegłego wieku. Wtedy powstały pick-upy, wtedy cała ta technologia się zaczęła rozwijać, wtedy zaczęły powstawać specjalne wzmacniacze. Powiedzmy, że wtedy narodziło się to elektryczne brzmienie. No ono ma gdzieś tam korzenie troszkę wcześniej, ale no powiedzmy, że to jest ten początek. Od tamtego czasu, mimo tego, że jesteśmy wielkimi konserwami i wszelkiego rodzaju unowocześnienia i wszystko, co gdzieś tam się pojawia nowego na rynku gitarowym, to jest po prostu, a nie, tak nie wolno, tak nie wolno, tak nie wolno. I chyba rynek gitarowy, jeżeli chodzi o innowacje, patrząc na to, jaki
okres od tych lat 40. do teraz minął, to jest prawie już 100 lat, to jest 80 lat istnienia, no porównując go, nie wiem, z telefonią, no, czyli tą panią, która przełączała kabelki, a tym, co mamy teraz przy uchu, albo tym, o czym jeszcze nie wiemy, a za chwilę zostanie nam objawione, no to są wielkie, wielkie różnice. No i jak te przetworniki powstały, no to oczywiście wiecie, no idea samego przetwornika to jest bardzo prosta. To jest elektromagnes, który przetwarza drganie struny na prąd elektryczny, który idzie do aparatury nagłośnieniowej. Aparatura nagłośnieniowa w postaci wzmacniacza, czyli kolejnego jakiegoś układu. No w tym momencie oczywiście mamy tutaj, wiecie, lampowe, tranzystorowe, cyfrowe i tak dalej układy, chociaż to się rozwija nam i tutaj jest ten wielki boom, ale w samej konstrukcji gitary cały czas jesteśmy w tym samym miejscu, mniej więcej. No i generalnie ten prąd przetwarzany jest znowu na ten dźwięk, więc dlatego na przykład gitara bez nagłośnienia elektryczne, no to tak do końca nie jest instrumentem, ale no to cały ten tor jest, że tak powiem, no identyczny, tak, jak było to kiedyś. No oczywiście pick-up sam w sobie się rozwijał, czyli rozwijał się na początku w takim kierunku, żeby wyeliminować brumy, czyli z singla powstał humbucker, potem rozwijał się w takim kierunku, żeby z tego mikrofonowania, które okazało się, że jednak jest, po odkręcaniu większych głośności, po zaczęciu krankowania wzmacniaczy, po brzmieniach przesterowanych, okazywało się, że gdzieś tam to mikrofonuje, gdzieś tam to zbiera różnego rodzaju inne rzeczy. No pick-up ewoluował od takiego, który to wszystko zbierał, do takiego, jak na przykład dzisiaj mamy w odcinku, który jest ciasny, zalany woskiem i tak naprawdę no, ma bardzo mało tego mikrofonowania. No i tutaj przechodzę do tego, skąd to, że jednak deska gra w instrumencie, przeszło do tego, że deska nie gra w instrumencie. Jest to konstrukcja przetwornika, czyli stare pick-upy lub pick-upy, które odwzorowują stare technologie, będą przetwornikami, które rzeczywiście zbierają element tego, jak deska gra. No bo wszyscy wiemy, że jak bierzemy sobie gitarę z dechy, no to ona, zresztą takie testy są od wielu, wielu lat na tym kanale również pokazywane, mimo tego, że ja uważam, że to nie jest instrument sam z siebie, bez nagłośnienia. No ale to, jak gitara gra z dechy, w niektórych przypadkach ma lub nie ma wpływu na to, jak gra później już po całej tej aparaturze. Ale w przypadku tych starych, niedobrze zawoskowanych przetworników, one zbierały to wszystko. Nie były takie mocne, nie kompresowaliśmy, nie dokładaliśmy różnych urządzeń pomiędzy i stąd urodził się ten, nazwijmy to, no to nie jest mit. Stąd urodziła się ta teoria, stąd urodziło się to, że przetworniki i drewno mają wpływ. W momencie, kiedy mamy przetwornik taki jak tutaj, czyli tego Werewolfa od Vermiliona, bądź jakikolwiek inny nowocześnie powstały przetwornik, jest on na tyle odizolowany od otoczenia, w którym siedzi, czyli nie zależy to, czy tak jak na przykład w jednej z tych gitar była to ramka metalowa z mostkiem, gdzie w Telecasterze przy starym przetworniku to będzie zależało. Nie zależy tutaj to od tego, że mamy pick-up przykręcony do drewna i tak dalej, no bo ten pick-up jest sam z siebie odizolowany tym woskiem, tym całym tym sprasowaniem, tą próżnią i to wszystko, jak się przetwornik robi, od tego, czym jest deska. Stąd powstały drugie teorie o tym, że tylko i wyłącznie pick-up gra. Żadna z tych teorii nie jest samodzielnie dobra, nie jest samodzielnie prawdziwa i żadna z tych teorii samodzielnie nie może występować. I nie radykalizujcie się do przodu, do tyłu, na bok, jeden lub drugi, w żaden sposób, tylko weźcie pod uwagę to, że są różne rodzaje gitar, różne rodzaje przetworników do różnych zastosowań i rzeczywiście przy zastosowaniach ciężkich, metalowych, dużo gainowych, gdzie tych stage'ów, tego gainu jest bardzo dużo, gdzie końcowy efekt jeszcze dodatkowo jest gdzieś tam sprasowywany w miksach i tak dalej, pick-up
będzie miał większe znaczenie, a tak naprawdę to głośnik, bo jeszcze dalej idą dysputy, że w ogóle ten pick-up też nie ma znaczenia. Glenn Flicker to robi. W momencie, kiedy gramy bardziej crunchowo, kiedy mamy oldschoolową gitarę, ona nie musi być oldschoolowa, może być zrobiona tak jak ten pick-up, że też nie musi być oldschoolowy, stary, tylko jest zrobiony na taki. Dużo jest firm, które próbują odwzorowywać te stare przetworniki i bardzo wielu z tych konstruktorów, tych przetworników odwołujących się do starych PAF-ów twierdzi, że nie ma czegoś takiego brzmienia jak stary PAF, bo one były od sasa do lasa. Więc generalnie stąd jest cała ta dysputa, a prawda leży jak zwykle po środku. Posłuchajcie, jeszcze chyba jedna próbka została. Tak mi się wydaje, że chyba jeszcze tam z jedna została. Reasumując, kolejne znakomite przetworniki od Vermiliona. Bardzo serdecznie polecam firmę Vermilion. Mam nadzieję, że rozwinie się w ciągu najbliższych 3 lat na szerokie wody i że będzie znana gdzieś tam w Europie. Nie będę ukrywał, że pracuję nad tym również powolutku. Ola Englund nie odezwał się po dostaniu przetwornika. Quiro się nie odezwał, ale jeszcze są inne momenty, jeszcze są inne osoby. Być może w końcu się uda gdzieś z tymi przetwornikami pokazać na tak zwanym zagranicznym YouTubie. Na razie, jak widzicie, nie bezpodstawnie przetworniki zdobywają Polskę. Lica się nie myli, ja być może się mylę, Lica też się pewnie myli, ale generalnie słuchajcie, to są naprawdę bardzo fajne przetworniki. Z tego co wiem, Jacek Hiro jest ostatnio również bardzo, bardzo zadowolony. Jak obejrzycie nowy Metal Alliance, co oni tam zrobili, Panterę, Cemetery Gates, tak? To tam w Jacka gitarze widać, że jest włożony Vermilion i już to jest nagrane właśnie na tym przetworniku. No oczywiście chłopaki z CTG TV, nie wiem czy już puścili, czy jeszcze nie, ale ten taki wielkie porównanie wszystkich tych przetworników, gdzie pewnie im wyjdzie, że to znowu nie ma żadnego znaczenia. Ma znaczenie.
Ma znaczenie w momencie, kiedy gracie, ma znaczenie w momencie, kiedy to czujecie, te delikatne niuanse są bardzo, bardzo ważne. Ja uważam, że ta szczypta tej magii i tych delikatnych różnic jest nam bardzo, bardzo potrzebna. I to tyle. 10% zniżki oczywiście na hasło Xantyp. Sprawdzajcie linki w opisie. A ja w tym momencie chciałem podziękować wszystkim, którzy dotarli do samego końca. Możecie napisać wilkołak w komentarzach. Będzie fajnie, że udowodnicie, że tutaj jesteście. Oczywiście jak zwykle dziękuję wszystkim, którzy ze mną są, którzy oglądają ten kanał i którzy wspierają go zarówno dobrym słowem, lajkiem, fajnym komentarzem, fajnym pytaniem, czy też pieniężnie, czyli poprzez Patronite'y, czyli poprzez guzik wesprzyj pod filmem lub różne inne formy. Czasem coś wysyłacie, co ja potem przeznaczam na nagrody, albo co zostaje w fogowni i czego używam. Osoby, które w tym momencie widać na liście, są to osoby, które kanał wspierają. Niezmiernie jest mi miło, że to robią. Bardzo się cieszę z tego, że pomagacie mi ten kanał tworzyć. Można również pomóc kanałowi w tworzeniu, kręcąc końcówkę samochodową, do czego bardzo, bardzo serdecznie, usilnie namawiam. W tym momencie końcóweczka samochodowa właśnie, w tym momencie koniec odcinka. Ja jak zdążę, to albo jeszcze zacznę nagrywać Rufa, albo nie. Ruf Guitars to następny polski produkt, tam wisi fałeczka, to następny polski produkt, który chciałbym troszeczkę też podpromować w przyszłym roku. Jeszcze Vermiliony, Ruf Guitars właśnie i chociażby Mensinger Guitars, które też są, uważam, w Polsce niedocenione. To są takie moje rzeczy, które chciałbym Wam pokazywać tutaj więcej i jeszcze lepiej. Bardzo fajnie, że mamy coraz więcej tych polskich firm produkujących rzeczy. Do następnego odcinka. Niech fog będzie z Wami. Końcóweczka samochodowa dla kolegi Xantypa, bo mówi, że ma mało. Jaguar XJS 12-cylindrowy. Wygląda imponująco.